Dobrze, połączam się z Państwem raz jeszcze. Mam nadzieję, że teraz jest już w porządku. Super, dobrze. Bardzo Państwa przepraszam za drobne kłopoty techniczne. Nie wiem, co się stało, także mam nadzieję, że już teraz będzie tylko lepiej. Grunt, że już Państwo mnie słyszą. Dobrze, to tak jak powiedziałam, tematem naszego dzisiejszego spotkania nasz nowy produkt Hydrozone 2, ale będziemy też mówić o projektowaniu zbiorników retencyjnych na miarę XXI wieku. Chciałabym przypomnieć, że w trakcie naszego dzisiejszego webinaru mają Państwo możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu, więc chociażby w taki, powiedziałabym, mniejszy sposób mamy możliwość ze sobą porozmawiać. Jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, to również proszę tutaj dopytywać. Postaram się na wszystkie Państwa pytania w ostatniej części naszego spotkania odpowiedzieć. W naszym dzisiejszym spotkaniu w pierwszej kolejności omówimy sobie, powiem Państwu skąd w ogóle pomysł na taką prezentację, na taki webinar. Przypomnimy sobie dane dotyczące doboru zbiorników retencyjnych, które są istotne z perspektywy naszego narzędzia, które Państwu udostępniamy, czyli kalkulatora doboru zbiorników retencyjnych na platformie Waterfolder. Będziemy mówić o danych, które są skorelowane z tym narzędziem. Dalej przedstawię Państwu, tak jak już wspomniałam, nowy produkt Hydrozone 2. Powiemy sobie, jak możemy go skomunikować z wykorzystaniem wody opadowej i następnie przejdziemy na platformę Waterfolder, tak abym mogła Państwu pokazać narzędzie. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że kalkulator nie jest jeszcze dostępny dla Państwa w wersji online, także nie będą dzisiaj Państwo mogli równolegle ze mną przeprowadzić sobie doboru. Ja pokażę Państwu to na platformie testowej, z tego względu, że wprowadzamy jeszcze ostatnie poprawki i chcemy, aby narzędzie, które Państwu zostanie udostępnione, już było poprawne. Czemu w ogóle mówimy o projektowaniu zbiorników na miarę XXI wieku? Zmiany klimatyczne nie są niczym nowym, jest to nam pojęcie dobrze znane. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że w ostatnich latach faktycznie widać wzrost intensywności zjawisk pogodowych. Mam tutaj na myśli krótkotrwałe zjawiska ekstremalne pogodowe, czyli ulewne deszcze, burze, które są dalej poprzedzone długimi okresami bezdeszczowymi, czyli suszami. Powoduje to, że zwłaszcza w obszarach miejskich, mamy przykład na zdjęciu po prawej stronie, zdjęcie z Gdańska z 2016 roku, w terenach mocno zurbanizowanych, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością powierzchni szczelnych, czyli krótkotrwałe, ekstremalne zjawiska pogodowe w obszarach, gdzie nasz system kanalizacyjny nie jest w dobrym stopniu na to przygotowany, może powodować sytuacje takie, jak właśnie widzimy na zdjęciu, czyli lokalne podtopienia, które chociażby nawet w mieście w obszarze na przykład przejść podziemnych są szczególnie niewskazane i wysoce niepożądane. Prognoza zmian rocznego natężenia opadu wskazuje na to, że w najbliższych latach ulewne deszcze, czyli krótkotrwałe, intensywne zjawiska pogodowe będą się wzmagać. Tutaj z grafice widzą Państwo, to jest przykład takiej prognozy, prognoza zaczerpnięta z magazynu Obserwator Instytutu IMGW. Na tej grafice mogą Państwo zaobserwować właśnie jak jest przewidywane zmiana natężenia rocznego opadu i tutaj mamy lata 2070-2100 dla obszaru Polski i możemy sobie zaobserwować, że w obszarach centralnej Polski, w terenach na przykład Warszawa, Płock, Włocławek, Konin, przewidywany wzrost rocznego natężenia opadu jest w granicach około 18-20 mm, czyli jest to bardzo wysoka ilość. Czyli tak jak mówię, mamy tutaj jakby jasny sygnał o tym, że klimat w najbliższym czasie i tak dalej będzie się zmieniał. Szacuje się, że najbardziej te zmiany będą widoczne w Europie Środkowej i w Europie Południowej. Stąd niejednokrotnie podejmowana już jest tematyka także projektowania, zwłaszcza w obszarze zurbanizowanym, zagospodarowania sposobów na deszczówkę. Tutaj chciałam przedstawić Państwu kilka grafik i kilka takich niektórych rozwiązań, które mogą się wydać ciekawe dla nas jako inżynierów. Po lewej stronie widzimy Wuhan, Chiny, czyli to jest właśnie koncepcja miasta gąbki, czyli obszaru, w którym w trakcie deszczu łapiemy jak największą ilość opadu, deszcz infiltruje, dostaje się do podziemnego
systemu miejskiego i dalej ta woda jest w okresie bezdeszczowym oddawana. Natomiast na świecie stosowane są również inne metody nie tylko jakby retencjonowania, ale wykorzystania wody opadowej. I po prawej stronie jest taki ciekawy przykład z Malezji, Kuala Lumpur, czyli jest to tunel, który normalnie w porze bezdeszczowej służy do komunikacji, do poruszania się pojazdów. Tunel ma około 10 kilometrów długości. Jest podzielony na 3 poziomy. W pierwszym poziomie w okresie bezdeszczowym tunel służy normalnie do komunikacji. W drugim okresie, kiedy opady są o średnim natężeniu, dolna część tunelu służy jako zbiornik retencyjny, górna część tunelu dalej stosowana jest jako węzeł komunikacyjny. Natomiast w okresie intensywnych zjawisk pogodowych tunel jest wyłączony i w całości służy jako zbiornik retencyjny. Korelując zmiany klimatyczne z podejściem do projektowania zbiorników na miarę XXI wieku, czyli o tym, co mówimy, zmienia się nam klimat, powinniśmy stosować jak najbardziej aktualne dane do doboru zbiorników retencyjnych, tak aby stanowiły one wysoce pożądany obiekt systemów kanalizacji deszczowej. Do doboru zbiorników retencyjnych potrzebujemy szeregu danych. Dane, które są potrzebne w platformie Waterfolder do doboru optymalnego zbiornika, to przede wszystkim lokalizacja. Lokalizacja oczywiście jest istotna nie tylko z perspektywy realizacji takiego obiektu, ale z perspektywy danych dotyczących opadu. Czas trwania deszczu. Metodą rekomendowaną przez Ecolunicon do określenia czasu przepływu jest wpisanie rzeczywistego czasu przepływu przez kanał. Czyli jak w metodach liczenia deszczów maksymalnych nie zakładamy ściśle deszczu 15-minutowego, tylko sugerujemy obliczenie rzeczywistego czasu dopływu z kanału do danego obiektu i w ten sposób właśnie przyjęcia takiego czasu do modelowania wielkości zbiornika retencyjnego. Potrzebujemy prawdopodobieństwo wystąpienia opadu, czyli tutaj możemy skorzystać z normy europejskiej 752, która w zależności od typu zlewni mówi nam o tym, jakie prawdopodobieństwo powinniśmy przyjąć. Model opadowy. Za chwileczkę o nim powiem troszeczkę szerzej. Wielkość opadu, powierzchnia zredukowana, czyli zlewnia, z której będzie deszcz odpływał do naszego zbiornika. Dopuszczalny limit zrzutu, czyli jest to najczęściej wartość wskazana przez gestora sieci. Współczynnik ryzyka, czyli ryzyko, jakie chcemy podjąć jako projektant takiego obiektu w modelowaniu zbiornika. W modelowaniu zbiornika mamy 3 opcje do wyboru. Jest to współczynnik wysoki, niski bądź średni. Także wymagania inwestora, czy jeżeli w danym przypadku są jakieś szczególne wskazania, to warto by było w doborze takie dane uwzględnić, a także wielkość działki, która jest parametrem istotnym z perspektywy doboru optymalnego gabarytu zbiornika retencyjnego. Tak jak powiedziałam, istotnym parametrem jest model opadowy. W kalkulatorze mają Państwo możliwość wyboru 4 modeli opadowych. Są to znane, popularne metody takie jak model Błaszczyka, Suligowskiego i Bogdanowicz-Stachego. Natomiast modelem rekomendowanym do wykonywania obliczeń jest Polski Atlas Natężeń Deszczów Panda. Z tego względu, że są to dane najbardziej aktualne, dane, które pochodzą ze 100 deszczomierzy zlokalizowanych na terytorium naszego kraju i są to dane stosunkowo najświeższe, ponieważ pochodzą z lat 1986-2015. Mówiąc o doborze zbiornika, również istotna jest metoda już samego wymiarowania zbiornika. Metodą rekomendowaną przez Ecolunicon jest wytyczna niemiecka, metoda wskaźnikowa DWA-A117. Rekomendowana jest ona przez nas dlatego, ponieważ odnosi się do wyznaczenia maksymalnej ustalamy tutaj niezbędną objętość retencyjną zbiornika, czyli wyznaczamy maksymalną różnicę pomiędzy objętością medium dopływającego a medium odpływającego ze zbiornika. Czyli nie zakładamy ściśle, że najgorszym wariantem będzie deszcz 15-minutowy i na taki czas zakładamy taki zbiornik, tylko właśnie szukamy tej najbardziej niekorzystnej pojemności, która właśnie w perspektywie opadów, które są o dłuższym czasie trwania, ale o mniejszej intensywności, mogą skutkować właśnie na przykład w obszarze zurbanizowanym wylaniem, jeżeli ta pojemność będzie zbyt mała.
A tutaj mamy przedstawiony przykładowy wykres, już bezpośrednio z doboru platformy Waterfolder, wykres zależności minimalnej objętości zbiornika dla różnych czasów trwania deszczu. I tutaj, tak jak widzimy mamy zaznaczonym punktem właśnie, mamy pojemność zbiornika i tak jak Państwo widzą, to wcale nie jest, deszcz 15-minutowy, tylko w tym przypadku dla konkretnych warunków zlewni mieliśmy to czas około 380 minut. Czyli proszę zobaczyć, w przypadku 15 minut jesteśmy przy pojemności 300 m3, czyli my tutaj mamy tak na dobrą sprawę, dwukrotnie mniejszy zbiornik. Metoda niemiecka ma również swoje ograniczenia. Ograniczeniami w tej metodzie jest przede wszystkim czas przepływu przez kanał, czyli maksymalnym czasem przepływu przez kanał jest czas 30 minut. Wielkość zlewni całkowitej nie powinna przekraczać 200 hektarów. Jeżeli zdarzy się tak, że mają Państwo do czynienia z większą zlewnią, to mamy dwa wyjścia. Albo podzielić zlewnię na dwa mniejsze obszary i zastosować dwa zbiorniki retencyjne bądź więcej w zależności od potrzeb, bądź skorzystać z innej metody wymiarowania, jak na przykład modelowanie hydrodynamiczne. Prawdopodobieństwo przewyższenia obliczanej objętości odpowiadające częstotliwości w zakresie od 1 do 10 lat, a także jednostkowy odpływ dławiony ze zbiornika w zakresie 2 do 240 litrów na sekundę z hektara. W platformie Waterfolder jest również komunikat, który Państwu później pokażę, który mówi Wam właśnie o tym, który sygnalizuje nam właśnie, jeżeli przekraczamy bądź odpływ jest za mały z tego zbiornika. I teraz kilka słów na temat naszego nowego rozwiązania. Jest to nazwana wersja Hydrozone 2. Hydrozone 2 jest gamą produktów rozbudowujących linię Hydrozone. Linia Hydrozone podzielona jest na dwie części. Pierwsza z linii jest to linią Hydrozone Clean. Jest to układ, który składa się ze znanych, sprawdzonych urządzeń. Składa się ona z osadnika wysokosprawnego wirowego, separatora lamelowego, zbiornika retencyjnego, ale całość jest zarządzana systemem Boomerang Smart. W tym przypadku dostarczamy Państwu nie tylko urządzenia podczyszczające, nie tylko zbiornik retencyjny, ale również narzędzia, które służą do odpowiedniego zarządzania tym zbiornikiem. Mówię tutaj właśnie o urządzeniach, które służą do monitoringu, do pracy tego urządzenia, które pozwalają w bezpieczny sposób na etapie eksploatacji posługiwać się takim obiektem. Możemy również zastosować wersję Benefit, czyli wersja Benefit jest wersją rozbudowaną, która pozwala nam na wykorzystanie wody opadowej. Woda opadowa może być wykorzystana na różne cele, za chwileczkę sobie powiemy troszeczkę o tym szerzej. Natomiast w komorze naszego zbiornika retencyjnego, niezależnie czy mamy tu wersję Hydrozone Clean czy Hydrozone Benefit, odpływ ze zbiornika możemy stosować zarówno w sposób grawitacyjny, może być zastosowany regulator przepływu, może być zastosowany układ pompowy. W przypadku, jeżeli warunki danej zlewni na to pozwalają, w zbiorniku retencyjnym możemy wykonać otwory rozsączające tak, żeby woda mogła nawadniać grunt. Możemy zastosować urządzenia do odświeżania wody opadowej. Jest to rozwiązanie, powiedziałabym, jest rozwiązaniem optymalnym, nie tylko pod kątem jakby cenowym, ale także należy wziąć pod uwagę, że dzięki zastosowaniu właśnie Hydrozone 2 mamy tutaj właśnie maksymalizację wykorzystania powierzchni zbiornika, objętości, tak, czyli wykorzystujemy maksymalną w danych przypadkach objętość danego zbiornika retencyjnego. Teraz troszeczkę szerzej o poszczególnych elementach składowych układów retencyjnych Hydrozone 2. Pierwszym podstawowym elementem jest korpus. Korpus urządzenia wykonany jest z prefabrykowanych elementów żelbetowych i betonowych. Średnice możliwe do wyboru takiego zbiornika są w zakresie od 4,6 do 8 tysięcy. Długość jest wynikowa, uwzględniająca parametry i objętość danej zlewni. Zbiorniki mogą być posadowione w terenie najazdowym bądź nienajazdowym. Posiadają one również atest PZH do kontaktu z wodą pitną.
Jeśli chodzi o budowę takiego zbiornika, to tutaj mają Państwo jakby składowe elementy. Zbiornik podziemny składa się z elementu dennego, czyli może być to element owalny, tak jak widzimy tutaj po lewej stronie slajdu, natomiast może być zakończony ścianą płaską, czyli w sytuacji, jeżeli mamy bardzo ograniczone miejsce w planie, możemy zastosować, bądź na przykład kolizję z jakimś innym elementem kanalizacji, możemy zastosować ścianę płaską. Dalej mamy elementy przedłużające. Elementy przedłużające służą nam do właśnie budowania tej objętości, którą w danych warunkach potrzebujemy. Ilość elementów jest dobierana w zależności, tak jak powiedziałam, od pojemności zbiornika retencyjnego. Jakby zbiornik od góry zwiększony jest pokrywami. Pokrywy dostosowane są do obciążeń występujących w danej lokalizacji. Na pokrywach mogą być montowane są kominy złazowe. Kominy złazowe, czyli są to elementy dostępowe do zbiornika, które umożliwiają zejście do zbiornika poprzez drabiny montowane do ścian korpusu, tak aby móc na etapie eksploatacji sprawdzić stan zbiornika bądź podjąć prace eksploatacyjno-serwisowe. Istotnym elementem stosowanych w zbiornikach Ecolunicon jest również element podpory. Element ten służy do przenoszenia dodatkowych obciążeń. Zbiorniki retencyjne w myśl aktualnych przepisów są wyrobami budowlanymi, w związku z czym producent ma obowiązek posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające na zbiornik. Jeśli chodzi o zbiorniki Ecolunicon, to zbiorniki posiadają krajową ocenę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, dzięki czemu dla tego typu obiektów producent wystawia krajową deklarację właściwości użytkowych i znakuje wyrób znakiem budowlanym B. Tak jak powiedziałam, zbiorniki przystosowane są do warunków lokalnych, nie tylko do rodzaju obciążeń, które występują w danej zlewni, natomiast również przy projektowaniu takiego zbiornika istotne jest wzięcie pod uwagę warunków gruntowo-wodnych, czyli elementów, czyli powiedzmy składowych informacji, które służą nam do tego, aby przygotować odpowiednio konstrukcję takiego zbiornika. Na slajdzie widzą Państwo jedno ze zdjęć z montażu takiego zbiornika. Widzą Państwo odpowiednio przygotowany wykop na czas montażu, czyli odpowiednie jego zabezpieczenie. I tutaj mamy ułożenie również prefabrykatów na odpowiednio przygotowanym podłożu, tak aby zapewnić odpowiednią stateczność i bezpieczeństwo takiego zbiornika. I tutaj widzimy właśnie elementy przedłużające, w końcu widzimy elementy denne, elementy podporowe, a także pokrywy. Jeśli chodzi o łączenie takich prefabrykatów, bo z Państwa perspektywy oczywiście istotnym parametrem jest szczelność takiego zbiornika, tak? Ponieważ to są elementy betonowe o dużych gabarytach, które trzeba ze sobą odpowiednio połączyć tak, aby zapewnić szczelność takiego obiektu, bezpieczeństwo. Zbiorniki Ecolunicon łączone są ze sobą poprzez użycie połączeń skręcających, czyli mamy właśnie sprzęgi, które łączone są ze sobą połączeniem śrubowym. Natomiast uszczelnienie zbiornika stanowi uszczelka układana pomiędzy kolejnymi segmentami takich połączeń. Jest to uszczelnienie elastomerowe. Dodatkowo połączenia pełnią również funkcję dylatacji pomiędzy elementami. Jeśli chodzi o ograniczenia dla zbiorników Ecolunicon, często słyszymy pytanie, jaka długość dla takiego zbiornika jest dla nas wartością krytyczną. Tak na dobrą sprawę z naszej perspektywy nie ma takiego ograniczenia. Tutaj trzeba po prostu wziąć pod uwagę już na etapie projektowania konstrukcji odpowiednie przygotowanie podłoża i ewentualne zapewnienie dylatacji pomiędzy kolejnym segmentem zbiornika. Elementami składowymi Hydrozon 2 są również urządzenia podczyszczające, ponieważ jeżeli mówimy w perspektywie o wykorzystaniu wody, to woda opadowa musi być do tego przygotowana. Podstawowym aktem prawnym w Polsce, które obowiązuje, dotyczące właśnie wód opadowych, jest rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Nie będziemy tutaj analizować całego rozporządzenia, nie jest to celem naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj przypomnę parametry, które są oczywiście Państwu bardzo dobrze znane, czyli jeden z parametrów, paragraf 17.1, który mówi nam o tym, jakie parametry, jakie stężenia pewnych substancji należy
jakie jesteśmy zobligowani spełnić przy wprowadzeniu do wód. I mamy tutaj 2 podstawowe parametry, czyli 100 miligramów na decymetr sześcienny zawiesiny ogólnej, a także 15 mg na litr węglowodorów ropopochodnych dla 2 rodzajów natężeń: 15 litrów na sekundę z hektara lub 77 litrów na sekundę z hektara, w zależności od typu powierzchni szczelnej. Tak, czyli wartość 77, mówimy tutaj o obszarach potencjalnie bardziej narażonych na występowanie ropopochodnych, takich jak bazy, stacje paliw, i 15 litrów, czyli obszary o mniejszym, powiedziałabym, ryzyku występowania ropopochodnych. Mówiąc o samych urządzeniach podczyszczających, stosujemy usuwanie zawiesin w osadnikach wirowych, czyli jest to Państwu urządzenie dobrze znane. Osadnik wirowy jest urządzeniem, w którym wykorzystywana jest siła odśrodkowa jako element wspomagający proces sedymentacji zawiesiny. Jak wykorzystujemy tutaj ruch wirowy? Jak w ogóle wprowadzamy ciecz w ruch wirowy? Na rurze wlotowej montowany jest deflektor, którego zadaniem jest wprowadzenie medium w odpowiedni ruch, czyli w ruch wirowy. W momencie, kiedy osiągamy ruch wirowy, mamy tutaj zintensyfikowanie właśnie procesu sedymentacji. Odpływ z urządzenia odbywa się poprzez rurę centralną zlokalizowaną w centralnej części urządzenia do części odpływowej, z której następuje ustabilizowanie przepływu i odpływ bezpośrednio do sieci. Urządzenie spełnia wymóg w zakresie oczyszczenia, czyli 100 mg na litr dla zawiesiny. Skuteczność dla przepływów pokazuje nam właśnie poniższy schemat. I tutaj widzimy, że skuteczność w zależności od przepływu przez urządzenia dla przepływu nominalnego kształtuje się dla naszych urządzeń na poziomie 80%. Dla dwukrotności przepływu nominalnego kształtuje się na poziomie około 72%. Dla trzykrotności przepływu nominalnego kształtuje się ona na poziomie 70%. Co istotne, osadniki wirowe są urządzeniami, które są przystosowane do przyjęcia przepływów większych od nominalne. Maksymalnym parametrem jest dziesięciokrotność przepustowości nominalnej, czyli tak zwany przepływ maksymalny. Jeśli chodzi o osadniki wirowe stosowane w linii Hydrozone 2, w przypadku urządzeń Hydrozone Clean stosujemy urządzenia dobrane na nasze warunki zlewni, czyli przepływ nominalny i maksymalny. W urządzeniach Benefit, tutaj pokażę Państwu przykład, jak będziemy na platformie Waterfolder, stosujemy większą komorę osadnika wirowego. Wynika to z tego, że wodę opadową chcemy wykorzystywać. Ta woda powinna być w większym stopniu podczyszczona ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pracy urządzeń, modułów funkcjonalnych wykorzystujących wodę opadową. W przypadku usuwania węglowodorów ropopochodnych w linii Hydrozone 2 stosowane są znane separatory lamelowe ESLZ. Separatory te zbudowane są oczywiście z korpusu betonowego, w którym montowane jest wyposażenie technologiczne. Całość wyposażenia wykonana jest z PEHD. Jeśli chodzi o samą budowę urządzenia i jego zasadę działania, mamy komorę wlotową, w której następuje stabilizacja przepływu. Dalej mamy zasadniczo drugą komorę, czyli komorę pracy, w której zlokalizowany jest pakiet lamelowy. Pakiet lamelowy jest układem wielowarstwowych płyt PEHD, których zadaniem jest rozdział strugi na mniejsze warstwy, tak aby zintensyfikować zjawisko flotacji, czyli właśnie unoszenia cieczy lżejszych od wody na powierzchnię medium. Dzięki temu pakietowi, tak jak powiedziałam, mamy intensyfikację, czyli substancje ropopochodne flotują nam do góry, gromadząc się w tej środkowej komorze. Potencjalna zawiesina, która jeszcze może dopłynąć, która jeszcze może znaleźć się w urządzeniu, magazynowana jest pod pakietem lamelowym i następnie podczyszczona medium przepływa do trzeciej komory, czyli komory stabilizacji, z której następuje odpływ do sieci. Istotnym elementem z perspektywy separatorów lamelowych jest konstrukcyjne zamknięcie odpływu.
Jest to element, który zapewnia zatrzymanie substancji ropopochodnych w przypadku podpiętrzenia poziomu medium w sieci, nie tylko w samym separatorze, ale w sieci. W tym przypadku właśnie ropopochodne podnoszą się do góry, ale zostają zatrzymane w urządzeniu, dzięki czemu nie ma ryzyka wypłukania ich do systemu kanalizacji. Separatory lamelowe są urządzeniami wysokoskutecznymi. W ich przypadku, e, jeśli chodzi o skuteczność, kształtuje się ona na poziomie, na wysokim poziomie. Dla przepływu nominalnego skuteczność urządzenia jest na poziomie 99,9%. Natomiast w przypadku dwukrotności przepływu nominalnego jest to nadal wysoki poziom, jest to poziom skuteczności około 97%. Urządzenia podczyszczające są również wyrobami budowlanymi, w związku z czym muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia. W przypadku separatorów substancji ropopochodnych, instalacji oddzielaczy cieczy lekkich, obowiązującym dokumentem jest, na poziomie europejskim jest norma zharmonizowana 858, na podstawie której urządzenia są przebadane. Określa ona metodę badawczą, właściwości użytkowe dla takiego urządzenia. Separatory Ecolunicon są oczywiście przebadane i posiadają znakowanie znakiem CE. W przypadku osadników wirowych, osadników zawiesiny, w związku z czym nie ma przepisu na poziomie nie ma normy na poziomie europejskim, która obligowałaby nas do jakby charakterystyki takiego urządzenia, producent powinien posiadać krajową ocenę techniczną, dzięki której może oznakować urządzenie znakiem budowlanym typu B. Osadniki wirowe Ecolunicon są przebadane i posiadają właśnie takie znakowanie. Co istotne, separatory lamelowe naszej produkcji posiadają również krajową ocenę techniczną, czyli znakowanie znakiem typu B. Nie jest to błędem, ponieważ odnosi się ona do innych parametrów, czyli badamy tutaj inne przepływy. Norma 858 mówi nam o znakowaniu urządzeń dla przepływów nominalnych, nie odnosi się ona do przepływów większych od nominalnych czy innych warunków pracy urządzenia. Z tego względu właśnie mamy przebadane urządzenia dla przepustowości większych od nominalnych, w związku z czym właśnie oznakowanie znakiem budowlanym B nie koliduje ze znakiem CE. Wykorzystanie wód opadowych. Mówimy o właśnie projektowaniu zbiorników na miarę XXI wieku, czyli nie chcemy tylko już retencjonować wody opadowej i w momencie, kiedy odbiornik będzie gotowy, ją odprowadzać. Chcemy również tą wodę wykorzystywać. Woda opadowa ze względu na swoje parametry fizykochemiczne nadaje się m.in. do wykorzystania jej na cele komunalne, na cele podlewania, a także na cele przeciwpożarowe. Tutaj mamy rendering rozwiązania Hydrozone z układem podczyszczania, czyli jest to wersja clean, wersja, która może zostać zastosowana chociażby pod parkingiem. Mamy urządzenia podczyszczające zlokalizowane na wlocie do całego układu retencyjnego. Urządzenia pozwalają nam podczyścić wody opadowe do parametrów zgodnych z wymogami rozporządzenia. Dalej mamy część retencyjną zbiornika, z której odpływ może być także poprzez regulator przepływu, czyli jeżeli mamy określony limit, możemy sobie przepływ regulować poprzez regulator przepływu. Drugim przykładem zastosowania jest już wykorzystanie wody opadowej. Tutaj mamy wykorzystanie na cele komunalne. Tak jak poprzednio mamy układ podczyszczający zlokalizowany przed zbiornikiem retencyjnym. W komorze retencyjnej mamy zapewnioną objętość w danych warunkach wymaganą dla danej inwestycji, czyli odpływ ze zbiornika, czyli tak zwana część retencyjna z tego zbiornika lokalizowana jest powyżej części magazynowania na cele komunalne. W takim zbiorniku możemy zamontować kruciec ssawny, dzięki któremu wóz asenizacyjny może podjechać i w prosty sposób pobrać, zaczerpnąć wodę, która jest zretencjonowana w części retencyjnej. Woda opadowa może zostać również wykorzystana na cele przeciwpożarowe. I tutaj mamy właśnie przykład układu Hydrozone 2 z funkcją wykorzystania wody na cele przeciwpożarowe.
Istotnym jest tutaj zlokalizowanie krućca ssawnego w zależności od normy. Proszę pamiętać, że dla zbiorników PEPOSZ obowiązuje nas norma PNB 02 857, która określa pewne minimalne wymagania dla zbiorników przeciwpożarowych. Takie wymagania to m.in. minimalna głębokość takiego zbiornika, maksymalna głębokość jego posadowienia, określona jest również minimalna pojemność zbiornika, a także określone są ilości krućcy ssawnych w zależności od pojemności takiego zbiornika. W przypadku tutaj, o którym mówimy, mamy tutaj wykorzystanie wody opadowej, natomiast należy przewidzieć również zasilanie alternatywne na przykład z wodociągu, z tego względu, że proszę pamiętać o tym, że jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że wody w zbiorniku nie będzie, zostanie pobrana wcześniej z tego zbiornika, no to jeżeli nie będziemy mieli opadu w jakimś danym konkretnym czasie, no to wówczas nie zapewnimy odpowiedniego czasu napełnienia takiego zbiornika. Norma zbiorników przeciwpożarowych mówi nam również o tym, jaki powinien być czas napełnienia takiego zbiornika po przeprowadzeniu chociażby akcji gaśniczej. Więc w takim przypadku, jeżeli zbiornik będzie pusty, w zbiorniku nie będzie wody, nie zapewnimy tego wymaganego czasu. Więc tutaj istotne jest również nie tylko dla spełnienia samej normy, ale przede wszystkim jakby bezpieczeństwa takiego układu, zapewnienie alternatywnego zasilania. Tak jak powiedziałam, może to być najprostszy sposób, chociażby zawór pływakowy i doprowadzenie wody wodociągowej do takiego zbiornika. Pojemność na cele przeciwpożarowe lokalizowana jest w dolnej części zbiornika, natomiast odpływ z tego zbiornika z części retencyjnej, niezależnie od tego, czy jest on w sposób grawitacyjny, czy w sposób ciśnieniowy, chociażby układem pompowym, jest powyżej właśnie tej strefy, czyli zostawiamy strefę na cele przeciwpożarowe w naszym zbiorniku. Tutaj mamy kolejny przykład hydrozon 2 z wodą do podlewania, czyli mamy podczyszczoną wodę opadową doprowadzoną do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku retencyjnym stosowane są moduły, dzięki którym możemy podlać teren znajdujący się w bezpośredniej lokalizacji zbiornika. Pojemność na cele podlewania powinna uwzględniać oczywiście możliwości danej zlewni, a także powinniśmy pamiętać o tym, że zakładamy ilość wody na cele na cele podlania od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy przy częstotliwości nawadniania co około 2-3 dni. Mówiąc o funkcjonalnościach takiego zbiornika, istotne jest również odpowiednie zarządzanie takim zbiornikiem, zwłaszcza w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z wykorzystaniem wody opadowej. Narzędziem, które pozwala nam w odpowiedni sposób monitorować i także zarządzać pracą takich obiektów, jest system zarządzania Boomerang Smart. Dla wersji Hydrozone 2 tutaj mamy specjalnie przygotowany system, który jest dedykowany do tego typu urządzeń. W przypadku w przypadku monitorowania pracy urządzeń podczyszczających stosowany jest w tym systemie sygnalizator EUAL, czyli jest to sygnalizator, którym możemy monitorować poziomy osadu w osadniku, poziomy warstwy oleju w separatorze lamelowym, co jest niewątpliwie przydatne w perspektywie eksploatacji takiego zbiornika, czyli mają Państwo po prostu sygnał o tym w czasie eksploatacji, e, na przykład kiedy musimy po prostu to urządzenie podczyścić. W przypadku, kiedy proszę też pamiętać, że częstotliwość przeglądów urządzeń podczyszczających zgodnie z rozporządzeniem to minimum 2 razy w ciągu roku. Czyli na przykład zastosowanie takiego układu w przypadku, kiedy do osadnika dopłynie nam więcej zawiesiny, pozwala nam odpowiednio szybko zareagować i w razie potrzeby opróżnić taki osadnik. Mówiąc również o monitorowaniu takiego całego obiektu, jakim jest Hydrozon 2, mamy tu również zbiornik retencyjny. W przypadku zbiornika retencyjnego monitorujemy za pomocą sondy hydrostatycznej poziom napełnienia takiego zbiornika. W przypadku wersji Benefit, w momencie kiedy mamy również dodatkowe funkcjonalności, cały system spina nam spójnie całość, czyli dzięki temu możemy w sposób automatyczny zarządzać takim zbiornikiem, zarządzać jego opróżnieniem w skorelowaniu z systemem prognozy pogody mogą Państwo po prostu powiedzmy bezobsługowo zarządzać takim obiektem, co z perspektywy eksploatacji jest na pewno, powiedziałabym, ułatwieniem.
Z części jakby takiej teoretycznej to jest ta pierwsza część już za nami. Teraz udostępnię Państwu swój pulpit i przejdziemy sobie bezpośrednio na platformę Waterfolder. Tak jak powiedziałam, niestety w dniu dzisiejszym nie mają Państwo możliwości równorzędnie ze mną śledzenia sobie takiego doboru, dlatego udostępnię Państwu swój pulpit i jak tylko już wszystkie ostatnie poprawki będą gotowe, otrzymają od nas Państwo taką informację drogą mailową. Dobrze. Jesteśmy na platformie Waterfolder. Jesteśmy w kalkulatorze zbiorników retencyjnych. Z perspektywy pierwszego arkusza danych, które musimy uzupełnić, są to dane dotyczące danej inwestycji. Pierwszym parametrem jest nazwa inwestycji, czyli wpiszmy sobie tutaj po prostu roboczo w dniu dzisiejszym test. Jeśli chodzi o miejsce inwestycji, mogą Państwo wpisać ręcznie dane lokalizacyjne, bądź tutaj za pośrednictwem mapki i przycisku przybliżenia oddalenia mogą Państwo ręcznie wybrać sobie lokalizację. Załóżmy, że zbiornik chcemy sobie dobrać dla Gdańska. Może być lokalizacja taka, jaka nam się podebrała tutaj. Kolejnym parametrem, który musimy określić, jest to etap inwestycji, czy jest to koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, czy realizacja. Załóżmy, że mówimy sobie o projekcie budowlanym. Jest jeszcze szczegółowy opis, ale to są dane do uzupełnienia istotne z perspektywy państwa. Gdyby Państwo chcieli sobie zapisać dodatkowe informacje, które posłużą Państwu w późniejszej pracy z narzędziem. Po uzupełnieniu danych lokalizacyjnych przyciskiem dalej przechodzimy sobie do drugiego okna. I tutaj mamy już dane istotne z perspektywy modelowania pojemności zbiornika retencyjnego. Pierwszą rzeczą, którą musimy określić, jest model opadowy. Tak jak powiedziałam, mają Państwo do wyboru 4 metody. Pierwszym rekomendowanym, który będzie się podbierał automatycznie, jest model opadowy Panda, natomiast mają Państwo możliwość skorzystania z innych modeli opadowych, takich jak Bogdanowicz-Stachy, Suligowskiego, Błaszczyka. Załóżmy, że pierwszy dobór chcemy sobie wykonać za pośrednictwem metody Panda. Prawdopodobieństwo, czyli prawdopodobieństwo tutaj pokazuję również, podświetlam wskazówki, które mamy w platformie i tutaj prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wyrażone w procentach określa, ile razy w ciągu stulecia zostanie osiągnięte przekroczenie danego natężenia deszczu. Tak jak powiedziałam, tutaj sugeruję skorzystać z normy 752, która w zależności od typu zlewni mówi o prawdopodobieństwie wystąpienia opadu. Prawdopodobieństwo w mieście załóżmy na poziomie 50%, załóżmy 20%. Częstotliwość deszczu obliczeniowego, tak jak Państwo widzą, podbiera się w sposób automatyczny. I jeżeli by Państwo zmienili tutaj ręcznie sobie częstotliwość tego deszczu, to proszę zwrócić uwagę, prawdopodobieństwo przeliczy się Państwu w sposób automatyczny. Czas przepływu przez kanał. Tak jak powiedziałam, tutaj sugerujemy korzystać z czasów wyliczonych, czyli rzeczywistych czasów przepływu przez kanał, nie zakładania z góry chociażby deszczu 15-minutowego, tylko po prostu analizując daną zlewnię, dany układ kanalizacji, wyznaczamy czas przepływu przez dany rurociąg w odległości do układu hydrozon. Załóżmy, że ten czas, tutaj akurat na potrzeby szkolenia nie będziemy liczyli, założymy czas około 12 minut. Dopuszczalny limit zrzutu, czyli tak jak powiedziałam wcześniej, jest to parametr, który najczęściej jest określony przez zarządcę lub gestora danej sieci, który po prostu określa maksymalny limit zrzutu, który odbiornik jest w stanie przyjąć. Załóżmy, że będzie to limit zrzutu 10 litrów na sekundę. Kolejnym parametrem jest powierzchnia zredukowana i teraz mają Państwo dwie możliwości. Albo wpiszą Państwo sobie tutaj po prostu już sumaryczną powierzchnię zredukowaną dla danej zlewni. Mogą to Państwo zrobić. Natomiast mogą Państwo również skorzystać z narzędzia, które znajduje się po prawej stronie, które służy również do tego, aby właśnie zlewnię zredukowaną z powierzchni całkowitej wyliczać sobie bezpośrednio w narzędziu. I teraz tak, załóżmy sobie, że chcemy wybrać daną wartość. Z listy rozwijanej mają Państwo do doboru różne typy zlewni. Dachy, bruki szczelne, bruki zwykłe, grunty, lasy, zabudowa zwarta itd.
Załóżmy sobie, że będziemy odprowadzać wodę z bruków szczelnych. Współczynnik spływu mogą Państwo wpisać ręcznie, ale tutaj mamy taki plusik, dzięki któremu Państwo wejdą sobie w taką tabelkę, dzięki której mogą sobie wybrać współczynnik spływu w zależności dla spadku nachylenia powierzchni. Załóżmy, że mamy spadek nachylenia około 5%, czyli współczynnik spływu mamy na poziomie 0,8. Powierzchnię możemy wpisać w hektarach, możemy wpisać w metrach kwadratowych. Załóżmy, że mamy 1 hektar powierzchni i w tym momencie kalkulator przelicza automatycznie powierzchnię zlewni zredukowanej. Jeżeli mają Państwo kolejne zlewnie, to właśnie możemy sobie dodać kolejne obiekty. I w tym momencie, jeżeli wypełniliśmy sobie tutaj tabelę, to po lewej stronie pojawia nam się już sumaryczna powierzchnia zredukowana. Tak jak powiedziałam, mamy tutaj istotny parametr, który nie jest parametrem, który Państwo wpisują, jest parametrem, który oblicza się już w kalkulatorze w sposób automatyczny, czyli jest to wartość jednostkowego odpływu dławionego ze zlewni. Tak jak powiedziałam, wartość ta w metodzie DWA 117 powinna mieścić się w zakresie od 2 do 240 litrów na sekundę. W przypadku, kiedy przekraczamy tę wartość, czyli my jesteśmy powyżej 240 litrów na sekundę, to tak jak powiedziałam, albo dzielimy zbiornik na mniejsze, znaczy dzielimy zlewnie na mniejsze i wówczas dobieramy większą ilość zbiorników retencyjnych, bądź korzystamy z innej metody wymiarowania zbiorników. Wówczas nie mają Państwo możliwości korzystania z tego kalkulatora. Natomiast w przypadku, jeżeli odpływ jest poniżej 2, tak, czyli jesteśmy z drugiej strony tego zakresu, no to wówczas należy się zastanowić, przeanalizować układ, czy w takim przypadku zbiornik retencyjny w tym przypadku jest potrzebny. Tutaj dla naszych danych, które sobie założyliśmy, mamy jednostkowy odpływ dławiony mieszczący się w danym zakresie. Istotny parametr to współczynniki ryzyka, o których powiedziałam. Co one oznaczają? Czyli w momencie, kiedy wybierają Państwo niski współczynnik ryzyka, czyli nie chcą Państwo ryzykować, chcą Państwo dobrać zbiornik retencyjny, ponieważ na przykład dobierają Państwo układ, który znajduje się w zlewni miejskiej. Nie chcemy ryzykować, wybieramy niski współczynnik ryzyka. Natomiast mają Państwo jeszcze do wyboru opcję średni, wysoki. No na przykład wysoki to teoretycznie można dobrać w przypadku, kiedy mamy zbiornik zlokalizowany poza obszarem miejskim, w strefie, gdzie na przykład potencjalne wylanie nie jest dla nas aż tak niepożądanym elementem. Zakładaliśmy sobie, że dobieramy zbiornik dla terenu miejskiego, czyli nie chcemy ryzykować i chcemy mieć zbiornik dobrany w sposób bezpieczny. W momencie, jeżeli uzupełnią się wszystkie dane, to tutaj przyciski podświetlają się na fioletowo, wówczas mogą Państwo przejść do kolejnego okna. I tutaj mamy panel, który służy nam do ewentualnego doboru dodatkowych funkcjonalności takiego zbiornika. Załóżmy sobie, że w pierwszym przypadku chcemy dobrać standardowy, zwykły zbiornik retencyjny, czyli mamy po prostu zbiornik retencyjny, tutaj mamy właśnie podczyszczanie wody opadowej, jeżeli jest przeznaczenie wody już na konkretne cele. Tutaj mają Państwo do wyboru konkretne funkcjonalności, czyli cele przeciwpożarowe, podlewania komunalne. Za chwileczkę omówimy sobie szerzej. Natomiast w przypadku, jeżeli projektujemy zbiornik retencyjny bez wykorzystania wody opadowej, to tutaj musimy określić sposób odpływu z takiego zbiornika. Mamy do wyboru 3 opcje: regulator przepływu, pompownia, rura odpływowa. W przypadku regulatora istotne jest to, że musimy podać średnicę rury odpływowej ze zbiornika. Analogicznie jest w przypadku rury odpływowej, jesteśmy zobligowani do wskazania średnicy rury odpływowej. W przypadku pompowni wpisują Państwo właśnie średnicę rury odpływowej, czyli mówiąc wprost średnicę przewodu tłocznego pompowni. I proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy zaczynamy sobie wpisywać średnicę krótca tłocznego, to pojawia nam się informacja. Czyli w przypadku, kiedy tutaj założyłabym, że nasza średnica rury odpływowej będzie to 125 mm, to kalkulator podpowiada, że minimalna średnica dla zadanego przepływu, czyli tutaj mamy odpływ, który założyliśmy na poziomie 10 litrów, jest jednocześnie już wydatkiem pompowni, no to w tym przypadku kalkulator podpowiada, że
Minimalna średnica dla takiego przepływu to 200 mm. W przypadku, jeżeli chcieliby Państwo dobrać pompownię w zbiorniku retencyjnym, to na ten moment nie mamy takiej możliwości i funkcjonalności, aby dobrać ją bezpośrednio w tym kalkulatorze, tylko poprzez wykorzystanie przycisku „Dobierz pompownię” kalkulator przekieruje Państwa do, do kolejnego narzędzia, którym jest właśnie kalkulator doboru pompowni i tam Państwo mogą dobrać pompownię. Załóżmy jednak, że mamy w naszym zbiorniku regulator przepływu. Zakładamy średnicę rury odpływowej 315 i tak jak Państwo widzieli, w momencie, kiedy nie jest wpisana dana, kalkulator nie puści Państwa dalej, czyli będzie sugerował, że brakuje uzupełnienia odpowiedniej danej. I tutaj zakładamy, czyli po wpisaniu tej wartości kalkulator podświetla nam kafelek, czyli sygnalizuje, że możemy przejść dalej. I w tym momencie kalkulator oblicza wymaganą pojemność zbiornika retencyjnego w zależności od tego, jakie założyliśmy dane na wstępie. I teraz tak, wyniki obliczeń sekcja po lewo. Tutaj mamy określone minimalne objętości zbiornika na podstawie modelu opadowego Panda. I tutaj możemy sobie rozwinąć prawym przyciskiem wykres, który pokazuje nam właśnie zmianę minimalnej objętości zbiornika dla różnych czasów trwania deszczu. Czyli w tym przypadku możemy sobie spojrzeć, że najwyższa wartość, proszę sobie zwrócić uwagę, że tutaj na wykresie przesuwając sobie wskaźnikiem, po prostu widzimy zmiany w czasie. Czyli tutaj najgorszym przypadkiem, czyli największa różnica pomiędzy wartością dopływu a odpływu do zbiornika kształtuje się na poziomie 137,1 mniej więcej w czasie trwania 60 minut, czyli właśnie nie ten deszcz 15-minutowy. Mają Państwo również informacje o tym, jaki jest całkowity dopływ do zbiornika, czyli również możemy to zobaczyć w formie wykresu, czyli jak zmieniał się dopływ w czasie. Całkowity odpływ ze zbiornika i tutaj analogicznie również mamy dostęp do wykresu, gdzie możemy zobaczyć zmianę odpływu w czasie i mamy również informacje o tym, jaki jest czas opróżnienia takiego zbiornika. Dalej na dole mają Państwo już możliwość wybierania sobie wysokości zbiornika oraz poziomu napełnienia takiego zbiornika. Domyślnie program jakby tutaj dobiera nam dwie wartości, natomiast tę wartość mogą Państwo zmieniać, czyli jeżeli w naszej zlewni mamy możliwość ustawienia tego wskaźnika na wyższym poziomie, to możemy właśnie sobie w sposób ręczny zmienić wysokość napełnienia naszego zbiornika. I to, co Państwo już pewnie zaobserwowali, to tutaj w momencie, kiedy zmieniamy sobie poziom napełnienia zbiornika, kalkulator modyfikuje obliczenia, weryfikuje w zależności od zmian, które Państwo wprowadzają i na bieżąco dobiera zbiornik retencyjny. I po prawej stronie mają Państwo proponowane wielkości zbiorników retencyjnych, które mogą Państwo dobrać w zależności od potrzeb. Mogą to być układy potrójne, pojedyncze, podwójne, czyli po prostu w przypadku układu potrójnego mamy układ 3 zbiorników retencyjnych połączonych rurami przelewowymi. Natomiast załóżmy, że w naszym przypadku dla tego zbiornika o objętości 137 m3 chcemy zastosować zbiornik pojedynczy o szerokości wewnętrznej zbiornika 6 metrów. W momencie, kiedy klikniemy sobie jako wybrany, mamy podświetlony ten wiersz, możemy przystąpić do generowania wkładki projektowej, czyli tutaj na dole przycisk plik PDF, wysyłamy na maila. Na naszą skrzynkę mailową przychodzi link i w tym momencie trwa generowanie pliku, generowanie wkładki projektowej. I tutaj mamy wkładkę projektową. Pierwsza strona, strona tytułowa. Dalej mamy dane inwestycji, czyli dane, które wpisywaliśmy w pierwszych dwóch ekranach kalkulatora, czyli wszystkie dane, które zakładaliśmy, czyli parametry doborowe, opcjonalnie dodatkowe wyposażenie zbiornika, czyli urządzenie na odpływie, jaką wpisaliśmy.
jaką powiedzieliśmy, średnicę rury. Ma również informacje o w sposób stabilizowany o powierzchni zredukowanej, czyli jeżeli mieliby Państwo tutaj kolejne wiersze, jakby większą ilość typów zlewni, wszystkie te typy zlewni byłyby tutaj w tej tabeli dla Państwa widoczne. I dalej mamy już informacje dotyczące naszego konkretnego dobranego rozwiązania. Mamy informacje o tym, jakimi parametrami charakteryzuje się nasz zbiornik retencyjny, pojemności całkowite, użytkowe. Mają Państwo informacje o dopływie, odpływie z takiego zbiornika, objętość całkowita i czas opróżnienia. Po prawej stronie mamy parametry betonu do produkcji elementów zbiornika, czyli są to parametry standardowe, czyli typowe parametry zbiorników Ecolunicon. W przypadku, kiedy z jakichś powodów konieczne by było inne zastosowanie, to przy przesyłaniu takiego formularza z prośbą o kalkulację wyceny do opiekunów techniczno-handlowych państwa regionu wystarczy wskazanie mailowe właśnie takiej informacji. No i dalej mamy parametry gabarytowe tego zbiornika, czyli mamy informację o tym, jaka jest jego szerokość i długość w planie. Mamy również, ze względu na to, że dobraliśmy sobie regulator przepływu, mamy również parametry charakterystyczne dla regulatora, jego typ mocowania, jaką mamy przepływ, jaka jest wysokość piętrzenia i jaka jest średnica rury odpływowej. Tutaj wykresy w docelowej wersji będą dla Państwa widoczne, czyli to są te wykresy, które ja pokazywałam dla Państwa na platformie Waterfolder. I tutaj mamy schemat poglądowy takiego układu, czyli właśnie mamy nasz Hydrozone 2 w wersji clean, czyli bez wykorzystania wody odpadowej, tylko mamy podczyszczenie wody, zretencjonowanie, zatrzymanie i odprowadzenie do sieci. Dalej mają Państwo opis rozwiązania, czyli mamy tutaj opis zbiornika, parametry dotyczące zbiornika, wytyczne do eksploatacji. Mają Państwo również informację opisową dla regulatora przepływu. I mamy również opis, tak jak tutaj powiedziałam, integralną częścią Hydrozone 2 jest nie tylko zestaw urządzeń do zabudowy w gruncie, mam tutaj na myśli urządzenia podczyszczające i zbiornik retencyjny, ale także właśnie system zarządzania dostosowany do tego konkretnego urządzenia. I w tym przypadku właśnie mamy tutaj szafę sterowniczą, która obejmuje sygnalizator EUAL, a także czujnik służący do pomiaru poziomu napełnienia wody w zbiorniku retencyjnym. Czyli również mają Państwo właśnie opis techniczny takiego rozwiązania. Dane kontaktowe. Dobrze, możemy wrócić do naszego narzędzia. Proszę również zwrócić uwagę, że w taki właśnie prosty sposób mają Państwo możliwość poruszania się, powrotu do poprzednich wersji, czyli na przykład jeżeli chcą Państwo sprawdzić sobie inny model opadowy, tak, czyli pamiętamy, że tutaj mieliśmy w przypadku wyboru modelu Panda, mieliśmy zbiornik retencyjny o pojemności 137 m3. Teraz wrócimy sobie do naszego kafelka, gdzie wybieraliśmy parametry dla zbiorników i zmieńmy model opadowy. Wybierzmy model Błaszczyka, czyli inny model. Tutaj pojawia się informacja o tym, czy chcemy podjąć ryzyko. Tak, w tym przypadku chcemy podjąć ryzyko, chcemy sprawdzić. Pozostałe dane zostawiamy takie same, żeby po prostu zrobić porównanie 1 do 1. I proszę zwrócić uwagę, w przypadku, jeżeli skorzystamy z modelu opadowego Błaszczyka, no to pojemność retencyjna zbiornika wynosi 76 metrów, czyli jest to zbiornik o mniejszej pojemności. I tak jak powiedziałam, zwłaszcza w przypadku zlewni miejskiej, korzystanie właśnie z modeli, które nie są już do końca aktualne, może skutkować właśnie niestety chociażby wylaniem z takiego zbiornika.
Bardzo przepraszam, tutaj był drobny problem techniczny z prezentacją. Także tak jak powiedziałam, jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek sugestie do tego, jak ten kalkulator mógłby funkcjonować w sposób, aby był dla Państwa lepszy, to również prosimy o takie informacje. Myślę, że teraz możemy przejść, zanim przejdziemy do sesji pytań. To poprosiłabym Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety. Dobrze, mam nadzieję, że teraz już jest lepiej. Połączyłam się z Państwem ponownie. Dobrze, super. Dobrze, dziękuję bardzo za informację i przepraszam za kłopot. Nie wiem, co tutaj dzisiaj nam się po prostu dzieje ze sprzętem. Dobrze, to jeszcze raz czytam pytanie i jeszcze raz odpowiadam. Czy są jakieś przepisy nakazujące przyjmowanie do obliczeń określonego prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu i czasu napełnienia zbiornika? Nie ma instrumentu prawnego, który narzucałby w jakikolwiek sposób przyjmowanie konkretnej wartości i także czasu napełnienia takiego zbiornika. Jak dobierać zbiornik, jeśli gestor sieci nie przewiduje wprowadzenia wód opadowych do sieci? Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o zbiornik odpływowy. W takim przypadku kalkulator nie jest jeszcze przystosowany do tego, żeby dobierać na nim zbiorniki bezodpływowe. Czyli tutaj trzeba by było policzyć taki zbiornik w sposób ręczny, bez skorzystania z kalkulatora. Kolejne pytanie. Jaki model opadowy do obliczeń miarodajnego natężenia deszczu należy przyjmować przy projektowaniu dróg?
Z jednej strony wiemy, jakie są zmiany klimatyczne, a z drugiej strony mamy powszechne przyzwyczajenie do normy drogowej, odwodnienie dróg. Tak, zgadza się, jest to niestety powszechny problem i tutaj instrumenty prawne nie wymagają od nas troszeczkę nowego podejścia, więc w tym momencie możemy przyjmować my jako projektanci i po prostu, uświadamiając o tym, jakie jakby, o tym, jakie to może nieść za sobą ryzyko. I tutaj w tym momencie jedynie właśnie rozmowa z gestorem, próba przekonania, do nowego podejścia. Dlaczego nie ma możliwości dobrania zbiornika z opcją rozsączenia? Kalkulator nie ma wszystkich funkcjonalności, między innymi funkcja, rozsączenia nie jest możliwa w tym momencie, w tej wersji z kalkulatora do doboru na platformie Waterfolder. Natomiast jeżeli, ma Pani taki zbiornik do doboru, to proszę bezpośredni kontakt z opiekunem techniczno-handlowym państwa regionu i taki zbiornik zostanie dobrany indywidualnie poza platformą Waterfolder. Czy zakres zbiornika umożliwia jego dodatkowe dociążenie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych? Chodzi o systemowe rozwiązanie zapewnione przez producenta. W przypadku realizacji zbiorników retencyjnych to podchodzimy do jakby kwestii związanych z posadowieniem w sposób indywidualnym, uwzględniając warunki gruntowe w miejscu lokalizacji takiego zbiornika, czyli zbrojenie zbiornika jest odpowiednio przewidziane i weryfikowany jest jego sposób posadowienia. Opcjonalnie właśnie konieczność zastosowania płyty fundamentowej, kotwionej do zbiornika retencyjnego, która miałaby za zadanie zapewnić stateczność takiego zbiornika, natomiast te wytyczne są przez nas określane na etapie realizacji. Jak policzyć dokładnie czas przepływu przez kanał? No tutaj w kalkulatorze Państwo tego nie policzą, trzeba to zrobić poza kalkulatorem, czyli po prostu uwzględniając spadki, długości, w sposób, powiedziałabym, nawet chociażby Excelowy, chociaż też są różne narzędzia, które pomagają do obliczenia czasów przepływu przez kanał. Są to kalkulatory producentów orurowań, więc właśnie w sposób poza kalkulatorem, uwzględniając właśnie spadek, długość orurowania na odcinku do zbiornika retencyjnego. Jak określić dopuszczalny limit zrzutu, gdy inwestor zostawia tą wartość do określenia przez projektanta? No tutaj taki przypadek nie jest stosunkowo prostym przypadkiem. Też pytanie, czy mówimy tylko o zbiorniku, który byłby zbiornikiem retencyjnym, czasowo przetrzymującym wody opadowe z odprowadzeniem do sieci, czy byłby to zbiornik, w którym woda opadowa jest wykorzystana. W takim przypadku ilość deszczu może być do sieci zrzucana mniej. Natomiast trudno jest w jednoznaczny sposób powiedzieć, jak to uwzględnić. To myślę, że takie przypadki są traktowane indywidualnie i raczej nie są często spotykane, jeśli chodzi właśnie o informacje o zrzucie do sieci. Potrzebuję dobrać zbiornik dla minimum 2300 litrów na sekundę. Jak to zrobić w kalkulatorze? Duże wartości zlewni, takie jak 40 hektarów terenu zielonego i 4 hektary terenu zabudowanego, kalkulator nie znajduje odpowiedniego zbiornika. Tak, w kalkulatorze nie ma możliwości doboru wszystkich zbiorników. Tutaj mamy stosunkowo duże zlewnie. W kalkulatorze trzeba by było podzielić po prostu zlewnie na mniejsze obszary i zastosować kilka zbiorników retencyjnych. W tym przypadku zachęcam tutaj do kontaktu, nawet bezpośrednio ze mną po szkoleniu. Wówczas do takiego tematu po prostu musimy podejść w sposób indywidualny. Tak jak powiedziałam, żeby dobrać taki zbiornik na platformie Waterfolder, musielibyśmy podzielić zlewnie na mniejsze, bądź wtedy mamy kilka zbiorników retencyjnych, bądź zastosować modelowanie hydrodynamiczne do właśnie większych obszarów, które nie są ujęte wytyczną DWA 117. Czy jest możliwość wygenerowania plików DWG? Na ten moment nie ma możliwości wygenerowania plików DWG bezpośrednio z platformy. Ten rysunek, który pokazywałam, jest załącznikiem w formacie PDF. Natomiast jeżeli taki załącznik oczywiście jest potrzebny na etapie projektowania, wówczas prosimy o zgłoszenie się do opiekuna techniczno-handlowego i taki rysunek zostanie Państwu udostępniony w formacie DWG jako dokument właśnie do wkładki projektowej. Przy regulatorze podana jest wysokość piętrzenia w
decymetrach. Wysokość piętrzenia jest podana w metrze, tak? Czyli po prostu metr, nie decymetry sześcienne. Inwestor nie chce odprowadzić wód, po zbiorniku do kanalizacji. Chce, by wybudować duży zbiornik z możliwością jego rozbudowy i wykonać rozsączanie w dnie. Czy jest to możliwe? W przypadku rozsączania tutaj pierwszą rzeczą, którą należałoby jeszcze sobie zweryfikować, zanim, podejmiemy prace projektowe, to przede wszystkim warunki gruntowe w miejscu zagospodarowania takiego zbiornika. Przede wszystkim również weryfikacja tego, jaki mamy poziom wód gruntowych w miejscu lokalizacji, bo jeżeli okaże się, że taki poziom wód gruntowych jest w poziomie dna zbiornika, no to wówczas forma rozsączania nie będzie formą efektywną i wówczas być może należałoby przewidzieć inne wykorzystanie, jak chociażby podlewanie. Regulator. Co w przypadku całkowitego wypełnienia układu? I H będzie 5 metrów, to może jednak H wysokość dobrać na maksymalne wypełnienie. Mm, Zależy wszystko tak na dobrą sprawę od warunków danej zlewni. W tym przypadku bezpieczniejszym jest podejście jako przyjmowanie wysokości piętrzenia jako maksymalnego wypełnienia w zbiorniku. Czy pomagają Państwo dobierać zbiorniki otwarte? Jeśli chodzi o zbiorniki otwarte, to zbiorniki Ecolunicon mogą zostać zastosowane jako zbiorniki otwarte. Tutaj raczej, możemy przemówić czy omówić ten temat w sposób, indywidualny. Tutaj prosiłabym o indywidualny kontakt. W jaki sposób można się do mnie zgłosić? Na ostatnim slajdzie pokażę do siebie, adres e-mailowy, na którym można, pod którym można się ze mną skontaktować i wówczas możemy omówić, indywidualne tematy. Dobrze, tutaj na ekranie teraz Państwo mają widoczne moje dane namiarowe, adres e-mail. Ze swojej strony chciałabym bardzo Państwu podziękować za udział w dzisiejszym webinarze. Chciałabym również przeprosić za problemy techniczne, na których na dzisiejszym spotkaniu było po prostu bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że na kolejnych spotkaniach, tych problemów będzie mniej. Chciałabym również zachęcić do korzystania z kalkulatora, jak tylko będzie on już dostępny i tak jak powiedziałam, dostaną Państwo informację mailową o tym, kiedy będzie on już gotowy i dostępny dla Państwa. I jeżeli Państwo zaczną, z niego korzystać, to również prosiłabym, tak jak powiedziałam, o wszelkie uwagi, Państwa sugestie, czy ewentualnie jeżeli Państwo, wygeneruje się jakiś niepoprawny dokument z jakąś niepoprawną informacją, wówczas proszę o wszelkie zgłaszanie potencjalnie możliwych, błędów. Także raz jeszcze dziękuję Państwu za dzisiaj, życzę Państwu przyjemnego dnia i do usłyszenia na kolejnych naszych spotkaniach.